Witam. Chciałbym wam dzisiaj co nieco powiedzieć o wędce, którą użytkuję od około roku. Jest to DAM FZ Microflex 2 do 10 gram oraz długość 2,30. Używam go z kołowrotkiem Okuma Pulsar PZ30A. Na końcu tego filmiku będziecie mieli ugięcie kija. Tutaj jak się przyjrzycie jest korek, pianka, goły blank, pianka, mocowanie, kołowrotka. Tutaj mocowanie, czyli uchwyt nie jest Fuji. Przelotki nie są Fuji. Tak to mniej więcej wygląda. I odnośnie, jeżeli chodzi o wody, to jest to mój uniwersalny kijek. Łowię nim na wodach stojących oraz na rzeczkach. Na razie rzeką, która miała najszybszy nurt, to był San. Także też próbowałem i kij jako tako dawał radę. Oczywiście w niektórych przynętach, używając niektórych przynęt. I tak, przede wszystkim przynęty, na jakie łowię, są to kanibale. One mają bodajże 5 albo 7 cm. Łowię na główkach 5-gramowych. Berkeleje, Pulsshady, także tutaj jest 5 gram. Savage Gear 5 gram. Relax. Tutaj mam akurat główkę 10-gramową. 10-gramową łowiłem z opadów czarnej sędziszowskiej i wędka dawała radę. A dlatego taka gramatura, gdyż tam jest bardzo głęboka woda. Co jeszcze? No tutaj kolejny Savage Gear na 5, a nawet na 7-gramowej główce. Foxy, Zandery. Tutaj jest 5-gramowa główka. Kolejny Berkeley Pulsshad, tutaj jest akurat 3 gramy. No i tak jak mówię, największą gramaturą jaką łowię to jest 10 gram. Wędka daje sobie świetnie radę z opadu. Tutaj w tej wędce nie ma szczytówki wklejane, jest pełny blank. Jeżeli chodzi o najmniejsze główki, jakimi łowię, 1,5 grama. Na tej główce łowię głównie na wodach stojących. W Koniec Polu łowiłem. Ostatni jest mój filmik z Koniec Pola, tam kilka okoni i bodajże 2 szczupaki udało mi się złowić. Przynęta to ganki. Jak na razie ganki świetnie mi się spisuje na każdej wodzie. Tutaj 5 gram. 5 gram, także ganki. Tutaj mam takiego raczka na główce 5-gramowej. Tu podobnie 1,5 gram. Mam tutaj kilka wynalazków, na które jeszcze nie łowiłem. Tu też jakieś tam ganki. Piękny męski kolor. Tutaj kawałek nimfy. O, coś takiego też. Próbowałem łowić tą wędką metodą drop shot, ale nic nie złowiłem. Możliwe, że to moja wina, nie wiem. Jeżeli chodzi o opady na główkach 1,5 gramowych, ten opad ogólnie ja go nie czuję.
i tylko i wyłącznie przyglądam się wtedy żyłce, ewentualnie plecionce. Na szczytówce także tego opadu nie widzę. Na wodzie stojącej o głębokości około metra. Opad na 2-gramowej główce już lepiej widać. Tutaj na przykładzie gumek ganki głównie mówię. W tych samych warunkach woda stojąca 1,5 metra głębokości, ten opad już delikatnie bardziej widać, aczkolwiek dalej go nie czuć. Mam na myśli widać na szczytówce bardzo, bardzo delikatnie. I główki 3 gramy w górę, to opad widać elegancko na szczytówce. No na żyłce tym bardziej, czy plecionce. I czuć go też w ręce. Aczkolwiek tak idealnie, żeby w ręce czuć, to myślę, że główki 5 gram w górę. Wtedy jak najbardziej wszystko czuć. No i tym bardziej widać. Także łowiąc na główki 1,5 gramowe, to głównie i wyłącznie się skupiam na plecionce, żyłce oraz na tym, jak ona się rusza w wodzie. Jeżeli chodzi o woblerki, to stosuję także różne. Takie z takim sterem. To są głównie woblery jaziowo, kryniowo, okoniowe, ewentualnie pstrągowe z rzadka. Jakieś takie minoły, rapali bodajże, to wróć samo, to z tym to nie ma problemu w wodzie stojącej i na niewielkich rzeczkach. FZ Pro Light minął bodajże 5 i 7 cm. Główka świetnie się spisuje. Uwielbiam nimi łowić. I ciągnąc delikatnie i podszarpując. Mikado Dende bodajże, bardzo malutkie. Też świetna gumka, tym bardziej, że ma delikatną grzechotkę w sobie. Tutaj podobnie. Tutaj na tego białego brało mi też białoryb nieraz. Ewentualnie zdarzał się jaź. Co jeszcze? Savage Gear. Na tego wziął mi ostatnio wziął mi Crane też. Wziął mi Crane na sanie w Dynowie. Tutaj też salmo z troszkę szerszym. Kurde. Wiecie, o co mi chodzi. I co tam jeszcze? Tutaj przynęta z Decathlonu. Też bardzo fajna na okonie. Ona głęboko schodzi. Bardzo fajnie się rusza ten woblerek. Tutaj mam Dorado jednego. Ono też głębiej schodzi do wody. I Salmo. On podobnie głębiej chodzi, znaczy wróć, nie głębiej, ale bardzo szeroko. Jego praca jest bardzo szeroka. Także to też nieraz szczupaki czy okonie łowiłem na nie. FZ, on to już tym bardziej schodzi jeszcze głębiej. Wszystkie te woblery mają 3, 4, 5 cm. Łowię także na 7 cm, szczególnie w wodzie stojącej albo na rzekach, rzucając w górę rzeki i ciągnąc albo stosując twitching. Te przynęty spływają razem z nurtem, płyną. Następnie obrotówki jakie stosuję. Savage Gear, Rotex Spinner, maksymalny rozmiar jaki używam do Microflexa to jest 2. Tutaj FZ bodajże też 2. I także taki FZ też 2. Nie będę wam wszystkich pokazywał.
Dwójkę wyczuwam najlepiej. I w wodzie stojącej, czy z nurtem. Jedynkę nie wyczuwam. Jedynkę wyczuwam tylko łowiąc, rzucając pod prąd. A na jedynkę nigdy nie łowię. Mam jedynki, mam też nawet zera kiedyś kupiłem, ale nigdy w sumie na nie nie łowię. Łowię też na tego typu wahadłówki malutkie. To ma około 3 cm długość. No i co, jeżeli chodzi o wędkę, z wędki jestem bardzo zadowolony. Spełnia praktycznie wszystkie moje wymagania. Fajnie byłoby też, gdyby ta wędka, gdyby na tej wędce był wyczuwalny świetnie opad na główkach 1,5 gramowych, aczkolwiek wiem, że jest to niemożliwe. Ale i tak mimo wszystko, ja głównie łowię woberkami oraz tymi obrotówkami łowię przede wszystkim jak jest ciepło. Jak już jesień, zima czy wiosna, to łowię głównie z opadu. I wędkę, jeżeli chodzi o samą wędkę, o jakość wykonania, to do niczego się nie mogę przyczepić. W zupełności spełnia moje wymagania. Uchwyt jest idealny, się miękko trzyma. Atak ryb jest wyczuwalny jak najbardziej, także nie ma z tym problemu. Tutaj dalej zobaczycie ugięcie wędki. Kolega mi pomagał w tym, operował kamerą. I co, wędka mnie kosztowała około 250 zł. Była to, było to około rok temu, jak kupowałem wędkę. Tak samo się zastanawiałem nad wieloma wędkami, tą wybrałem, tej wędki nigdy w ręku nie miałem przed zakupem, także tylko i wyłącznie po opiniach innych użytkowników się zdecydowałem na zakup tej wędki i nie żałuję. Brakuje tutaj zaczepu na przynęty, także to jest -1. A poza tym wszystko elegancko się sprawuje. Wędką łowię do tej pory, jeżeli chodzi o zaczepy. Czasami mi się zaczepią przynęty jak każdemu, tak, wędkarzowi. A jako tako nie oszczędzam, że tak powiem, tej wędki, także ciągnę tą wędką, a nuż się przynęta odczepi. Nie boję się o tą wędkę, żeby szczeliła. Tą wędką też wyciągnąłem bolenia ponad 60 cm na przynętę na gumkę 4 cm bodajże. Wyciągnąłem szczupaka na ponad 50 cm, kilka szczupaków. Tą wędką także dżerkuję, używając malutkich przynęt salmo slidery, tak, używając tych najmniejszych woblerków. Wędka ogólnie jest do powszechnego używania. Praktycznie na wszystkie przynęty nią łowię, na które chcę mniej więcej. Nigdy nie miałem problemu z cholem ryby. Jeżeli chodzi o małe okonki, czasami te najmniejsze, czasami mi się zdarza, że nie wyczuwam jak one atakują. Ale już wyczuwam, że coś ciągnę, że coś na haczyku siedzi. A tym bardziej próbuję się wyrwać, to delikatnie wyczuwam przy malutkich okonkach. A tak to już idealnie czuć okonia, no praktycznie powyżej wymiaru. To już bardzo fajnie wędka chodzi i amortyzuje spięcia ryb. I co? I chyba tyle. Zapraszam dalej do oglądania ugięcia wędki. Myślę, że bardzo fajnie to widać, jaki jest ugięcie wędki. Jeżeli chodzi o mnie, to oczywiście moim zdaniem przy rzucie ta wędka zachowuje się plus minus jak fast, aczkolwiek przy rybie moc czy akcja wędki jest już bardziej medium, czyli to ugięcie jest na tyle fajne, że można, że asekuruje, no, że ryba praktycznie nie ma prawa się spiąć. Wędkę, tak jak też wcześniej mówiłem, najlepiej czuć przy opadzie główkami 3 gramowe plus guma.
5 gram to już jest idealnie. 7 gram da radę też łowić. I 10 gram to maksymalnie to maksymalna waga główki, na którą łowiłem. Wędkę polecam. Jest elegancko mi się nią łowi. Jest dla mnie jak najbardziej uniwersalnym wędziskiem. I chyba to wszystko. Także dziękuję za oglądanie. Jakbyście mieli jakieś pytania, to w komentarzu proszę. Jeżeli chodzi o zdjęcia, na przykład dolnika czy samej wędki, mogę wysłać, nie ma problemu. A nawet możliwe, że załączę zdjęcia, jeżeli chodzi o długość dolnika, tak, czyli mocowanie kołowrotka i spód wędki, czyli korka. Jeszcze raz dziękuję i zapraszam na kolejny film.